Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, już 18. Witam starych oraz nowych widzów. Przechodzimy od razu do rzeczy, które udało się zrobić przez ostatni tydzień czasu. Na wstępie wejdziemy sobie do domku i możemy od razu podejść do regału i otworzyć regał. Przeciągamy do inwentarza lub od razu do zbroi. Jak widzicie, statystyki nam się zmieniły, wszystkie już działają, wszystkie mają wpływ na przyszłe obrażenia, które otrzymamy. Natomiast te zwykłe szaty bardzo mało nam dają. Przy takich niskich atakach jak 5-10, które zadają nam gekony, szczury i tak dalej, niewiele 5% tutaj zmieni. Dlatego pójdziemy sobie kawałek dalej, do domu obok, do sąsiada i pozbieramy to, co on tutaj ma. O, mamy lepszą kurtkę. Ściągamy i zakładamy kurtkę. I teraz tak, statystyki obrony zmieniły nam się na przykład od normalnej, konwencjonalnej broni 2 na 30%. Co to oznacza? Pierwsza liczba 2 oznacza, że jest to próg, który gwarantuje nam brak obrażeń. Czyli przykładowo, jeśli szczur zaatakuje nas za 2 punkty obrażeń, nie otrzymamy zupełnie żadnego obrażenia. Natomiast jeśli zaatakuje nas za 3 punkty obrażeń, odejmie nam z puli HP tylko 1 punkt. Natomiast wszystkie obrażenia ponad 2 punkty są obniżane o około do 30%. Czyli przykładowo, jeżeli otrzymamy obrażenia za na przykład 100 punktów obrażeń, od tej puli 100 punktów obrażeń zostaje odjęte te 2 oraz około 30%. Czyli w rezultacie powinniśmy około 70 otrzymać obrażeń. Ktoś zgłaszał mi, że można broń wrzucić do slotu, już nie można. Ok, zakładamy kurtkę. Wybierzemy sobie nową broń, na przykład, o, tej jeszcze nie widzieliście. Dobrze, przetestujemy sobie teraz, jak wyglądają obrażenia, jeśli mamy założony całkiem dobry pancerz, jak na początek gry. Zwróćcie uwagę, jak ubywa nam życia, HP. Czasami 0, czasami 1. Roślinki są słabe. Dobrze, a teraz ściągnę pancerz. Widzicie, jak skutecznie pancerz blokuje ataki roślinek. Ok, zakładamy pancerz z powrotem. Dodatkowo zaznaczyłem, że zmiana broni, za zmianę broni odpowiada klawisz Q. Dodatkowo więcej ekwipunku poukrywałem w różnych tutaj miejscach, w różnych pomieszczeniach, w różnych regałach i tak dalej, także możecie przeczesywać cały teren. Dodatkowo, jeżeli rozpoczniemy nową grę, wybierzemy sobie awatar. Ten awatar będzie widoczny już u dołu ekranu. Sprawdzimy sobie, jak działa zapisywanie gry. Zapisujemy. Gra została zapisana. Damy się zabić. Rest in peace, chosen one. I wczytujemy grę. Jesteśmy w tym samym miejscu.
Kolejna rzecz, która myślę, że jest warta uwagi, jest fakt, że jak atakujemy pięściami, to obecnie mamy na sobie niebieski kombinezon. Natomiast jeżeli założymy tą zbroję, nasze rękawy będą wyglądać ciut inaczej. Dodatkowo chcę Wam zaprezentować nowe zachowanie przeciwników. Zwróćcie uwagę, że kiedy mają poniżej 20 punktów wytrzymałości, uciekają. Ale też przy odwrocie potrafią zaatakować. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak widać, cały czas brnę do przodu z materiałem. Wkrótce zajmę się opisami broni, które wyświetlają się tutaj, ponieważ nie wszystkie mają opisy. Także do następnego odcinka za tydzień. Trzymajcie się, na razie, cześć.